Od 3 lat mieszkam w Brazylii i uwielbiam moje życie tutaj. Ale brakuje mi tu kilku rzeczy, które w Polsce są standardem i oczywistością. I dzisiaj opowiem Wam o 10 takich rzeczach. I nie, to nie będą banały w stylu chleb czy mówienie po polsku. W tle dzisiejszego spaceru zobaczycie typowe osiedla domków jednorodzinnych w stolicy, w Quadrach, czyli osiedlach 700 w południowym skrzydle miasta. Założę się, że wiele osób będzie zaskoczonych już pierwszym punktem. Otóż, moi drodzy, w Brazylii brakuje mi lasu. Marszałku, jak to brakuje ci lasu? Przecież mieszkasz w Brazylii, a dżungla? Brazylia to nie tylko dżungla, wbrew pozorom. I akurat stolica leży na sawannie, więc ja tutaj lasu nie mam żadnego. Najwięcej drzew jest właśnie tutaj, w samej stolicy, bo one były tutaj posadzone. Więc to nie są gatunki, które pochodzą z sawanny, czyli cerrado, tylko z jakichś innych miejsc w Brazylii i na świecie. Dlatego lasu tutaj niestety nie znajdziecie. Owszem, tutaj można pójść na szlak, co często z Brunem robimy, ale te szlaki, one są w większości na otwartym terenie i jak są drzewa, to są niskie zarośla, które nie dają za wiele cienia. Wyższe drzewa są tylko tam, gdzie jest woda, więc na małych obszarach, a tak generalnie no jest po prostu sawanna. W Polsce z kolei w lesie byłam co najmniej 3 razy w tygodniu, więc naprawdę potrzebuję tutaj lasu. Były tutaj kiedyś sadzone sosny, więc były fragmenty miasta i poza miastem, które wyglądały dosłownie jak polski las. Ale przez to, że to jest gatunek nienatywny, nie stąd, no to te sosny wycinają. Także jest ogromny smuteczek marszałka, no bo po las to tylko do Polski. Kolejny punkt wywróci do góry nogami Wasze wyobrażenia o Brazylii, ale zanim do tego przejdziemy, to wyjaśnię, że idę teraz pomiędzy domami, ale od strony ich ogródków, czyli od tyłu. Wejścia do domów są wzdłuż ulic i to pokażę Wam później. Wszyscy chyba wiedzą, że Brazylia produkuje bawełnę. Więc wydawać by się mogło, że tej bawełny tutaj powinno być pod dostatkiem wszędzie i powinna być tania. Logiczne, prawda? Nic z tego. Bawełna to kolejna rzecz, której mi w Brazylii bardzo brakuje, bo w sklepach dostaniecie praktycznie tylko poliester i wiskozę. Wiskoza to jeszcze pół biedy, bo to jest generalnie robione z celulozy, więc jest w miarę okej. No ale poliester w cenach takich, że no. Więc ja bardzo, bardzo tęsknię za czymkolwiek z bawełny, co ma dobrą jakość i sensowną cenę, bo bardzo drogą i bardzo dobrą bawełnę to tutaj znajdziecie, ale ceny są takie, że łomatko bosko, a jak znajdziecie coś taniego, co jest bawełniane, to jest duża szansa, że to po pierwszym praniu się totalnie rozleci. Jakość jest dramatyczna. Pewnie już czekacie na informację, czemu nie brakuje mi tu polskiego chleba. Przecież wszystkim emigrantom brakuje polskiego chleba. Co to ma być? Jak to Ci nie brakuje? I do tego za chwilę przejdziemy, ale najpierw... Uwaga, przerwa na kota. Kocie. Kocie. W stolicy jest sporo bezdomnych kotów, które żyją w koloniach, ale ludzie budują im domki, wszędzie w mieście możecie takie domki zobaczyć, no i też je dokarmiają. Dużym punktem tego, czego mi tutaj brakuje, jest oczywiście jedzenie, ale nie takie jak myślicie, czyli nie chodzi o twaróg, kiszonki czy chleb, bo chleb na zakwasie to ja tutaj mam i to bardzo dobry, drogi, ale jest. Mam też coś, co zastępuje twaróg, nazywa się to ricota i nie jest to dokładnie to samo, ale prawie. Jest też serek wiejski, więc od biedy da się żyć. To, czego mi brakuje, to zupełnie coś innego. Ale zacznijmy od tego, że jedzenie w Brazylii jest generalnie bardzo niedoprawione. I przede wszystkim brakuje mi tutaj przypraw. I z przypraw chyba najbardziej brakuje mi pieprzu w jedzeniu. Bo Brazylijczycy dodają soli i tyle. Uważają jeszcze, że
że przyprawą jest olej, więc tego oleju jest dużo i jedzenie jest bardzo słodkie i tłuste. Ale no, brakuje tam czegoś. I według mnie najbardziej właśnie brakuje pieprzu, ale brakuje też innych przypraw. Oczywiście, że nie ma tutaj kminku, nie ma tutaj czarnuszki i wielu innych przypraw, które znamy z polskiej kuchni. Można je dostać tylko w internecie. No i poza przyprawami w jedzeniu brakuje mi też kwaśnego smaku. Słuchajcie, tutaj praktycznie nie ma w jedzeniu kwaśnego smaku. Ja już kilka razy Wam pokazywałam w innych vlogach palmito. Palmito to jest rdzeń palmy i ten rdzeń palmy ma właśnie taki kwaśny, bardzo dobry smak. Więc ja jem palmito prawie że codziennie, bo aż tak bardzo mi tego kwaśnego smaku brakuje. Także to jest kolejna rzecz, ale nie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, co chyba najbardziej Was zaskoczy. Brakuje mi tu żywności przetworzonej. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja od czasu do czasu, jak nie zjem sobie takich dobrych lejsów, no tak raz na miesiąc zjeść sobie taką paczkę lejsów, zielona cebulka, no to mnie aż skręca. Więc nie ma tutaj lejsów, to znaczy lejsy są, ale smakują zupełnie inaczej. I smaki też mają inne, a nawet jeżeli smak jest ten sam, to znaczy nazywa się zielona cebulka, no to nijak to nie przypomina tych lejsów z Polski, więc jakość przetworzonego jedzenia jest tutaj mega słaba. A to, za czym chyba tęsknię najbardziej i co za mną najbardziej chodzi, to właśnie z takich słodkich rzeczy jest Monte. O, jakbym sobie zjadła Monte. Nie ma tutaj Monte. Monte powinno być obowiązkowo w każdym kraju, a nie ma. I ja uważam, że to jest skandal. I znalazłam raz jeden taki deser, który był bardzo podobny do tej białej części Monte i przepadłam po prostu. Nie wiem, z czego oni go robili, bo to było w jakiejś restauracji. Aż zastanawiałam się, czy nie pójść do nich i nie zapytać, jak wy robicie ten deser. Bo ja bym sobie zrobiła taki w domu, ale stwierdziłam, że trochę mi głupio. No i teraz żałuję. I z tematem jedzenia wiąże się kolejny punkt, od którego byłam wręcz uzależniona w Polsce. Uzależniona, to znaczy to jest coś, bez czego mi jest ciężko żyć. Część z Was pewnie wie, że ja nie przypadam za gotowaniem. No i w Polsce miałam to szczęście, że nie musiałam gotować. A tutaj muszę, bo w restauracjach no to jedzenie, tak jak już powiedziałam, jest mdłe. No, nie ma też za wielu opcji takich zdrowych poza restauracjami typu Akilo, które już Wam też kiedyś pokazywałam. Więc generalnie bida. A w Polsce mogłam po prostu zamówić catering dietetyczny i miałam z głowy. I było i zdrowo, bo mogłam sobie do tego dokroić jakichś warzyw. Więc było zdrowo, było zróżnicowanie i miałam po prostu gotowanie z głowy, więc to było super. Ale niestety tutaj takiej opcji nie ma. I teraz pewnie część z Was myśli sobie, pomysł na biznes. Nie, to nie jest dobry pomysł na biznes w Brazylii, dlatego że tutaj jest po pierwsze ciepło, więc zostawianie jedzenia komuś pod drzwiami w takiej temperaturze, no, może być ryzykowne. Druga sprawa, że część osób może nie mieć zaufania do tego, czy to jedzenie spod drzwi nie zniknie. I ono mogłoby zniknąć, ale niekoniecznie by faktycznie zniknęło. W każdym razie myślę, że ludzie baliby się, że ktoś to jedzenie po prostu im spod drzwi ukradnie. I jedyna podobna forma, która tutaj funkcjonuje, to jest jedzenie, które jest zamrożone i można sobie kupić takie gotowe posiłki, które też są zdrowe i dobre, ale z 5 dań na krzyż, no. Z mięsnych jeszcze, ale z wegetariańskich mam dosłownie tam, nie wiem, 3 zupy i 2 dania do wyboru, więc no nie da się na tym ciągnąć zbyt długo. Także jest tutaj duży smuteczek. Przyślijcie marszałkowi catering do Brazylii, proszę. Żeby już więcej nie musiała gotować. Ktoś mi kiedyś napisał w komentarzu, że wyobrażał sobie Brazylię jako bardzo głośny kraj. I rzeczywiście tak jest, chociaż może nie tak, jak Wam się wydaje, bo sami Brazylijczycy bywają głośni, ale wydaje mi się, że są narody, które są dużo głośniejsze od nich.
O, tak bym powiedziała. Oni bardzo lubią gadać i ciężko jest im być zupełnie cicho, ale nie są tacy ekspresyjni, żeby aż krzyczeć. A bardzo głośni są tylko w takich sytuacjach typu mecz. Tak bym to określiła. Ale jest też druga strona, czyli taki codzienny hałas. I to jest rzecz, za którą bardzo, bardzo tęsknię, bo tutaj nie ma takiego poszanowania dla ciszy. Tutaj cały czas coś się dzieje. My mieszkamy w dzielnicy, która nie ma dużej gęstości zaludnienia, ale mimo to od rana do wieczora ciągle coś się dzieje. A to pan chodzi z dmuchawą, no bo przecież nie można użyć miotły, tylko trzeba użyć dmuchawy spalinowej. A to latają helikoptery ciągle nad głową, nawet w parku, w którym spodziewasz się, że będzie cicho. A to sąsiedzi robią remont. Ciągle wieczny remont. Bez przerwy. Plus do tego jeszcze takie reklamy, jeżdżą takie samochody, które sprzedają na przykład, nie wiem, lody albo ktoś sprzedaje jedzenie i po prostu chodzi między domami i krzyczy Pamonia, Pamonia! I po prostu ciągły hałas. I to nie jest taki nagły, głośny hałas, tylko to jest ciągłe buczenie w tle. Naprawdę zero poszanowania dla ciszy. I najbardziej ekstremalnie to widać, kiedy chcecie sobie pójść w naturę, gdzie już powinno być cicho, prawda, na szlaku. Tak sobie to wyobrażacie. Ale nie, bo jak Brazylijczycy, niektórzy Brazylijczycy idą na szlaki, idą w naturę, to biorą ze sobą głośnik i puszczają głośną muzykę. No. Więc nie ma tutaj takiej mentalności, że cisza to jest coś pożądanego. Wręcz przeciwnie. Powinno być cały czas głośno i cały czas powinno się coś dziać. Na szczęście są miejsca, które są zupełnie ciche i można od tego hałasu uciec. Trzeba wiedzieć, gdzie iść, do jakiego parku i tak dalej. Da się uciec od hałasu, ale jak dla mnie to jest bardzo przytłaczające i ja często przez to czuję się przebodźcowana. no i w Polsce też z tym szału nie ma, no ale przynajmniej stawia się jakieś ekrany. Raczej nikt głośnika nie bierze do lasu. Jakoś tak jest, no jest ciszej. Tutaj jest o tyle dobrze, że jak przychodzi 22, 23, to nagle jest jak makiem zasiał. Kompletna cisza. Nawet samochody nie jeżdżą. Jedyny wyjątek jest, jeżeli bylibyście w faweli albo obok faweli, bo tam bardzo często są całonocne imprezy z bardzo głośną muzyką. I naprawdę współczuję mieszkańcom faweli, którzy nie lubią hałasu, bo tam to się zupełnie nie da od tego uciec. W bogatszych dzielnicach jeszcze spoko, ale tam dramat. Na 100% ktoś mi napisze w komentarzu, że czemu te wszystkie domy mają tyle krat w oknach i są tak ogrodzone i jakieś druty kolczaste i coś tam. Pewnie jest bardzo niebezpiecznie i pewnie ciągle się ludziom włamują do domu. Pewnie Brazylia jest niebezpieczna. Otóż nie jest. Włamania to tutaj, szczerze mówiąc, ja w ogóle nigdy nie słyszałam, żeby tutaj jakiekolwiek włamania się zdarzały. Ale no tak się w Brazylii ludzie zabezpieczają, no bo jednak jak się mieszka w domu jednorodzinnym, no to ryzyko włamania jest większe niż jak się mieszka w bloku, w którym jest portier, ochrona, kamery i tak dalej. Ale wierzcie mi, że naprawdę nigdy nie słyszałam o włamaniach w stolicy. W innych miastach tak, w Rio się zdarzają. Myślę, że to tutaj bardziej wynika z tego, że o ile włamania, strzelam, w Brazylii nie zdarzają się częściej niż w Polsce, to jeżeli już się zdarzą, to jest ryzyko, że osoba, która się wam do domu włamała, będzie miała broń. I moje podejrzenie jest właśnie takie, że ludzie tak grodzą i starają się zabezpieczyć swój majątek jak najbardziej się tylko da, dlatego że bardziej niż o ten majątek w sumie boją się o siebie. Ale jak tutaj widzicie na tym przykładzie, nie wszystkie domki mają ogrodzenie. I taka ciekawostka, że w stolicy nie ma też grodzonych osiedli bloków. Zdarzają się tylko ogrodzone osiedla domków jednorodzinnych. Kolejnego punktu część osób mogła się domyślić, bo pewnie wiecie, że w krajach rozwijających się komunikacja miejska do najlepszych nie należy. No i tak też jest i tutaj. Owszem, komunikacja miejska jest we wszystkich miastach w Brazylii, ale w stolicy to wygląda tak, że da się dojechać z miast satelit do centrum, owszem, ale poruszanie się komunikacją miejską po mieście jest dramatem. Więc nie jest to komunikacja miejska, jest to komunikacja międzymiastowa, międzydzielnicowa. To owszem. Dlatego ci Brazylijczycy, którzy mogą sobie na to pozwolić, kupują samochody. Ci, którzy nie mogą, kupują motocykle.
albo korzystają z Ubera, również z Ubera Moto, czyli można sobie zamówić na Uberze motocykl. Ja uparcie odmawiam prowadzenia samochodu, mimo że mam prawo jazdy, dlatego ja korzystam na co dzień z Ubera. No i nie przeszkadza mi to jakoś bardzo w życiu, ale naprawdę wolałabym, żeby to była komunikacja miejska niż Uber. Kiedyś w jakimś głupim artykule na internecie przeczytałam, że w stolicy Brazylii nie ma chodników. No więc, moi drodzy, chodniki są w wystarczającej ilości, ale brakuje tu innej rzeczy. I o tym opowiem wam za chwilę, ale najpierw coś zobaczcie. Tak wyglądają domki od frontu i jak widzicie, to są wyłącznie szeregówki, a to wszystko dlatego, że działki tutaj są bardzo małe, więc żeby zostawić miejsca po jednej i po drugiej stronie domu na jakiś ogródek, no to nie zostałoby już wam go na sam dom, zrobiłby się taki jamnik. A tutaj pan jedzie z butlami od gazu, bo nie ma gazu ziemnego doprowadzanego do budynków, tylko trzeba sobie kupować butle do kuchenki i po prostu podłączać. Wyobraźcie sobie, że towarem deficytowym w Brazylii są przejścia dla pieszych. Owszem, przejścia dla pieszych jakieś tam są, ale w niewygodnych miejscach i żeby dojść do przejścia do pieszych, musicie jakoś lawirować naokoło, chodzić dużo dalej niż tego byście sobie życzyli. Stolica była dosłownie zaprojektowana pod samochody. Inne miasta nie były zaprojektowane, ale również pod samochody są dostosowane, a nie pod ruch pieszych. Dlatego ludzie często przebiegają przez ulice w niedozwolonych miejscach i na przykład w stolicy mamy taką ogromną autostradę biegnącą przez środek i na tej autostradzie nie ma żadnych przejść dla pieszych, są tylko tunele pod nią. No a tunele, nikt nie lubi chodzić tunelami, bo nawet w Polsce kojarzą się one z nieprzyjemnym miejscem, niepięknie pachnącym, niekoniecznie bezpiecznym. I tak samo jest też i tutaj. Brazylijczycy są bardzo, bardzo muzykalni. Nie dość, że to tutaj w Brazylii powstało wiele gatunków muzyki, to jeszcze usłyszenie kogoś idącego po ulicy i śpiewającego jest na porządku dziennym. Mimo to wyobraźcie sobie, że jedną z rzeczy, której mi tutaj bardzo brakuje, są koncerty jazzowe. I koncertów jazzowych teoretycznie jest tutaj bardzo dużo, bo są nawet festiwale jazzowe. Ale byłam na kilku i na żadnym z nich nie grano jazzu. Więc jest znowu z cyklu problemy pierwszego świata. Marszałkowi brakuje koncertów jazzowych. I ja nie mówię, że potrzebuję jakichś wielkich gwiazd i nie wiadomo czego. Ja mówię o takim zwykłym jam session, że można sobie pójść do knajpy, siąść przy stoliku, porozmawiać ze znajomymi i posłuchać, jak ktoś w tle sobie improwizuje. Tylko tego. To tak niewiele mi trzeba. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli są wielkie trasy koncertowe gwiazd, to one tak do Brazylii i w ogóle do Ameryki Południowej, to tak raczej nie bardzo. Do Rio i São Paulo to jeszcze się czasem zdarzy, ale do stolicy nie ma. Ale oczywiście koncerty tutaj są, bo z samej Brazylii jest bardzo wiele fajnych zespołów i wokalistów, więc jak najbardziej można sobie po prostu wyjść nawet do parku i tam ludzie na przykład będą grali sambę, więc muzyka generalnie jest, ale mi akurat brakuje jazzu. Na kolejny punkt to chyba nikt by nie wpadł, nikt, kto nigdy nie mieszkał w Brazylii, że to jest coś, czego komukolwiek może brakować, bo w Polsce macie to w każdej aptece, a tutaj nie. Brakuje mi probiotyków. Ja wiem, że probiotyki to może nie jest produkt pierwszej potrzeby, ale jednak w dzisiejszym świecie, kiedy jedzenie bywa różnej jakości, żyjemy w stresie, żyjemy szybko, warto dbać o swoją mikrobiotę jelitową. I ja właśnie dbam o swoją mikrobiotę jelitową, a ponieważ, jak już mówiłam wam kiedyś, choruję też na endometriozę, to w moim przypadku to zdrowie jelit jest bardzo ważne i bardzo o to dbam. Ale probiotyków tutaj nie ma. To znaczy są, ale jest tylko kilka do wyboru, a te, których ja potrzebuję i chciałabym kupić, to tutaj nie ma. Nie ma też, jeżeli ktoś się orientuje takimi tematami, maślanu. Nie ma w ogóle dostępnego nigdzie. Więc jedyny maślan, jaki mogę dostać, jest ten, który ktoś mi przywiezie z Polski. Tak więc tak, spodziewalibyście się, że komuś może brakować probiotyków? I ostatni punkt, który jest wielkim dramatem marszałka.
Kanał Spacery z Marszałkiem nie bez powodu nazywa się Spacery z Marszałkiem. Marszałek to ja, jeżeli ktoś się jeszcze nie domyślił. A spacery wzięły się stąd, że ja codziennie chodzę na spacery. Codziennie od wielu, wielu lat robię 10 000 kroków. I ja do tej pory mierzyłam kroki, wiedziałam, ile ich dokładnie robię. Ale mój zegarek się zepsuł. Pusty nadgarstek. I nie mogę sobie kupić następnego. Znaczy, teoretycznie mogę, tylko że cena za niego będzie kilkukrotnie wyższa niż ta, którą zapłaciłabym w Polsce. Więc, moi drodzy, tęsknię za tanią elektroniką. Elektronika tutaj jest bardzo droga ze względu na cła. Więc na wszystkie importowane produkty jest nakładane wysokie cło i dlatego one są od 30 do 50% droższe niż to, co kupilibyście w Polsce. Ponieważ my się przeprowadzamy za niecałe 2 miesiące, no to postanowiłam przecierpieć i poczekać i kupić ten zegarek za granicą. No i w ten sposób przez kilka miesięcy moje kroki nie są liczone. A skoro nie są liczone, to tak jakbym nie chodziła na spacery. Ponarzekałam wam trochę, co? Ale wbrew pozorom, zdecydowanie bardziej wolę mieszkać w Brazylii niż w Polsce. I nagrałam vloga, w którym mówię, za co lubię mieszkać w stolicy Brazylii. Więc kliknijcie tutaj, a jeżeli link się nie wyświetli, no to będzie w opisie. Moja ręka jest zielona. Moja ręka jest zielona od tego stolika. Nie tak miało być. Teraz cała będę zielona. Dobra, idę sobie.